Przez to, że te przebodźcowanie dopaminowo-kortyzolowe jest teraz takie tutaj powszechne, i tam u dzieci też bardzo często, to z drugiej strony, wiesz, to podnosi ten temat do opinii publicznej związany z życiem tutaj psychicznym człowieka, dzieci i tak dalej. I może gdyby tego nie było, to ta uwaga na ten świat psychologii by nie poszła, albo by dopiero poszła za 20 lat, nie? Więc tutaj też, wiesz, masz coraz więcej jakichś tam w sferze internetu, wiesz, wystąpień, nagrań, wykładów, podcastów, gości zapraszanych na takie duże kanały, które o tym mówią i to siłą rzeczy też jakby otwiera tą zbiorową świadomość na pewną warstwę głębszą, psychologiczno-świadomościowo-duchową. Jakby ludzie już widzą tą perspektywę, nie? Dzięki temu, wiesz, problemowi przebodźcowania, między innymi, bo też są, wiesz, inne tam problemy jakieś, nie? Uzależnienia i tak dalej. Więc tutaj też mnie ciekawi właśnie, jak to będzie z AI, nie? Czy z jednej strony będzie się wydawało, że coś tam się pogarsza, ale z drugiej strony, wiesz, to doprowadzi do czegoś, że się otworzy w ludzkości coś tak, wiesz, bardziej organicznie już, samo z siebie, nie? Więc no tak to właśnie tutaj postrzegam, że we wszystkim jest, co się teraz dzieje, jest duża taka szansa na rozwój i się takie pewne okna otwierają, nie? No i ja właśnie staram się skupiać głównie na tych tutaj szansach i oknach, wyłapywać je. W przepływie z Kamilem Mierzeniem. To czucie, to wewnętrzne czucie, że teraz to zaczyna być kluczowe, że tych informacji, czy to jest AI, czy to jest jakaś manipulacja, czy jakiś na przykład próba wyłudzenia, to ten wewnętrzny kompas staje się coraz bardziej kluczowy. Wiesz, na tej zasadzie takiej też naiwności naszej, nie? Że ktoś tam coś pisze, albo wiesz, tak jak te wyłudzenia na zasadzie mamo, utopiłam telefon, i te wiadomości, które przychodzą i tego typu. Wiesz, to AI, ono, no tak jak my tutaj, no gdzieś tam publikujemy te nasze wizerunki, te nasze głosy i wiesz, możliwe jest to, że ktoś może ten głos nasz wykorzystać, czy nawet wizerunek, nie wiem, zadzwonić do ciebie na Messengera mną i wygenerować, że ej, czy ty możesz mi przesłać tam ileś pieniędzy, bo ja potrzebuję, bo coś tam, nie? I ty Tak, wierzysz tak. w to, no bo to ja jestem. Natomiast okazuje się, że to gdzieś jest wygenerowane, nie? Więc ja tutaj też widzę takie zagrożenia. Natomiast to, co mówisz, ten wewnętrzny kompas, to poczucie, sprawdzę, nie? Że czy to na pewno jest to. I tutaj to jest dla mnie to jest klucz w ogóle tego naszego przetrwania, no bo w innym Tak, wypadku tak. te, no, te rzeczy one będą się gdzieś tam pogłębiać, tak? I tak jak mówię, ta technologia ona może nam służyć, ale również może nam mm, dużo zaszkodzić, jeżeli nie będziemy słuchać siebie, jeżeli nie będziemy wchodzić w tę naszą sprawczość, tylko będziemy w dalszym ciągu na tych. Ja też zauważam to, mm, zaczynam to wyłapywać, że te rzeczy takie podchwytliwe, które gdzieś tam są próbą jakiejś manipulacji, szeroko pojętej manipulacji, one działają na emocjach. Mhm. Wygrałaś 100 milionów, nie? Albo o Boże, tragedia, ktoś tam, nie wiem, się zabił. Dziękuję Ci, że jesteś. Daj znać w komentarzu, co myślisz. Twoja opinia jest dla mnie ogromnie ważna. A jeżeli podoba Ci się to, co robię, zostaw lajka i zasubskrybuj mój kanał. Więcej znajdziesz w opisie pod filmem. Miłego oglądania. Ta manipulacja następuje na tym, że to jest też ten taki, ja to nazywam takim ciągnikiem energetycznym, że podkręcane są emocje,
Czy tak jak chociażby te no, wybory, czy jakieś tam, nie wiem, mecze, cokolwiek, co jakby takie rzeczy, które powodują silne emocje. No i zobacz, i zawsze ktoś wygrywa i przegrywa. Czyli zawsze te emocje będą trudne. One na pewno się tam pojawią, nie? Albo w jednej połowie, albo w drugiej połowie tych powiedzmy obserwatorów czy uczestników biorących udział w tym, nie? I teraz nasz wybór jest, czy ja dam się wydoić energetycznie, bo zarówno te takie euforyczne stany nasze, one są silnymi stanami emocjonalnymi, czy te doły, i czy znowu też dam się wydoić, bo i tu jest dojenie, i tu jest dojenie, i na ile ja jestem w stanie zostać w tej stabilności. Zresztą tak samo jak ten nasz układ nerwowy, który no on poprzez traumy, on jest przyzwyczajony do takich ogromnych amplitud, tak, że albo jest bardzo góra, albo jest bardzo dół, nie? I uczenie się, właśnie wyłagadzanie tych skoków dopaminowych chociażby, tak, albo Tak. kortyzolowych, stresu, to jest, że tak powiem, droga do tej równowagi, do tej sprawczości naszej, że to nie coś na zewnątrz mną powoduje, bo to jest to samo, tak? Czy nie wiem, ktoś mnie zdenerwował na ulicy, bo to jest tak na małym, że tak powiem, 1:1 sytuacji, albo jeżeli ja świadomie wchodzę w sytuację pod tytułem idę na mecz i jestem za albo przeciw, bo to jest tutaj ta sama dynamika. Tak, Nie tak, wiem, czy tak. ty też to widzisz i jak ty to w ogóle postrzegasz jako też, bo ty jesteś tym Juventusu, to mówiłeś, tak? Że Ale to jesteś z takim fanem fanem Juventusu. zdystansowanym, w sensie nie wczuwam się tam, że wiesz, żyję emocjami w trakcie meczu. Bardziej ja patrzę na piłkę jako na pewną, wiesz, formę sztuki i artyzmu, na Mhm. sport generalnie i tutaj właśnie bardziej wiesz, wspieram drużynę, no ale wiesz, no mam tą już świadomość że tych ekomechanizmów, wszystko tutaj Mhm. utożsamiania się z grupą i gdzieś tam tworzenia polaryzacji jakiejś sobie, że to nie potrafię tak się wczuwać, jak się wczuwałem, no nie wiem, tam w 2001 roku na przykład, nie? Mhm. 24 lata temu, no bo kibicuję od 97 roku, no to wiesz, prawie 30 lat, więc no i jak już tam pewien poziom świadomości gdzieś sobie otworzysz i ten, no to już nie jesteś w stanie tak na to patrzeć. Bardziej wiesz, poziomu takiej sympatii, sympatyzowania, nie? I wiesz, tak nawet jeżeli by taki Juventus zdobył tytuł mistrza Włoch w meczu tam ostatniej kolejki Ligi Włoskiej, albo by go nie zdobył, bo by stracił bramkę w ostatniej minucie, to tak naprawdę wiesz, jaki to ma wpływ na moją rzeczywistość tutaj, nie? Czy to, że ktoś tam Mhm. trafił w słupek albo 5 centymetrów obok słupka ta piłka do bramki jednak wpadła, ma spowodować, że ja przez 3 dni chodzę albo smutny, albo wesoły, to jest Matrix dopiero, nie? No to wiesz, ja mam tego świadomość i tam generalnie tak nie potrafię na piłkę patrzeć. Tak samo nawet grając w piłkę, to wiesz, takie mecze o punkty jak się gra, to też jest tej agresji dużo i takiego, wiesz, napięcia i tutaj stresu i to też de facto ogranicza bardzo i nie jest jakieś tam fajne. Więc ja preferuję takie jakby już granie bardziej pomiędzy sobą z kolegami, że się dzielimy i takiej presji na wynik nie ma, tylko po prostu sobie gramy w tym flow, nie? Swoim i tutaj po prostu można sobie z tą piłką się bawić i też jako drużyna też tak się tutaj w tym kolektywie odnaleźć, jako ten organizm taki pracujący zbiorowo też fajnie tutaj podoświadczać siebie, nie? Że jesteś częścią jakiegoś układu zbiorowości, gdzie ma każdy swoją rolę, zadanie, pozycję i tutaj też musisz jakoś myśleć, współpracować, komunikować się, asekurować Mhm. i to jest fajne, żeby w tym doświadczać siebie, no bo tak naprawdę to poza sportem ciężko jest tak poznać siebie w doświadczeniu jako część takiej zbiorowości, która jest jakoś, wiesz, skoordynowana i tam ukierunkowana, nie? To mi się wydaje, że sport jest to głównie tego typu. Pewnie nie tylko, ale poprzez sport najczęściej, nie? Więc no tak na to patrzę z dystansem, nie? Teraz czekam, żeby Juventus jakiegoś dobrego kupił zawodnika, bo jest okienko transferowe i tam, wiesz, mam tam swoją listę piłkarzy, których bym chciał, ale też jakoś tam się, wiesz, nie ekscytuję tym, ani tam nie przeżywam, jeżeli jakieś się tam pojawiają, wiesz, plotki transferowe, tylko sobie tam po prostu to śledzę, sprawdzam, no bo lubię, nie? Taki mój konik to jest, nie? Jeszcze wiesz co do, mówiłaś wcześniej
Jakoś miałem taką fajną tutaj myśl, czekaj, bo mi teraz to wypadło, z, związaną trochę z AI, ale nie tylko o tym, co mówiłaś. Aha, okej, już wiem. Wiesz co, to, że teraz żyjemy w tym świecie przebodźcowania, które już tam jest pewnie od czasów, jak te smartfony tak się rozwinęły i ten dostęp do internetu w telefonie głównie, to się nasiliło. Czy właśnie teraz będzie się nasilał też ten problem tutaj związany z AI, że tam za nas będzie myśleć i będziemy jakoś o wszystko się pytać i też, no i właśnie, czy my będziemy głupieć, czy będziemy też przez to się rozwijać, bo jeżeli sobie będziesz pytał o to AI i tak prowadził rozmowę, no to też możesz w sobie pewien sposób jakiegoś myślenia, komunikacji, czy też nawet widzenia spraw rozwinąć, bo będziesz miał tą wiedzę ustrukturyzowaną i to też możesz się po prostu jakoś nauczyć inaczej też patrzeć, myśleć, nie? Więc i potem jakby z tego korzystać sobie już tam w trakcie dnia, nie? Więc to też w tej głowie może się uporządkować wiele rzeczy poprzez tego typu, wiesz, prowadzenie tam dialogów, nie? Ale ja myślę, że wiesz co, no wszystko jest tym takim zagrożeniem, ale jest też dużą szansą, bo wiesz, przez to, że te przebodźcowanie dopaminowo-kortyzolowe jest teraz takie tutaj powszechne, i tam u dzieci też bardzo często, to z drugiej strony, wiesz, to podnosi ten temat do opinii publicznej związany z życiem tutaj psychicznym człowieka, dzieci i tak dalej. I może gdyby tego nie było, to ta uwaga na ten świat psychologii by nie poszła, albo by dopiero poszła Mhm. za 20 lat, nie? Więc tutaj też, wiesz, masz coraz więcej jakichś tam w sferze internetu, wiesz, wystąpień, nagrań, wykładów, podcastów, gości zapraszanych na takie duże kanały, które o tym mówią i to siłą rzeczy też jakby otwiera tą zbiorową świadomość na pewną warstwę głębszą, psychologiczno-świadomościowo-duchową. Jakby ludzie już widzą tą perspektywę, nie? Dzięki temu, wiesz, problemowi przebodźcowania, między innymi, bo też są, wiesz, inne tam problemy jakieś, nie? Uzależnienia i tak dalej. Więc tutaj też mnie ciekawi właśnie, jak to będzie z AI, nie? Czy z jednej strony będzie się wydawało, że coś tam się pogarsza, ale z drugiej strony, wiesz, doprowadzi do czegoś, że się otworzy w ludzkości coś tak, wiesz, bardziej organicznie już, samo z siebie, nie? Więc no tak to właśnie tutaj postrzegam, że we wszystkim jest, co się teraz dzieje, jest duża taka szansa na rozwój i się takie pewne okna otwierają, nie? No i ja właśnie staram się skupiać głównie na tych tutaj szansach i oknach, wyłapywać je, także w kontekście AI, bo to jest świeży temat. Aczkolwiek mam świadomość, że pewnie niektórzy ludzie podążą linią czasową taką swoją, gdzie będą sobie, wiesz, tam jakieś chipy do mózgu chcieli wszczepić, żeby te AI cały czas mówiło. To, co tam gdzieś w filmach jest science fiction, czy no taki wejdą transhumanizm już typowy, nie? Że po prostu ta maszyna będzie przejmowała kontrolę, albo wejdą jakieś technologie gier, że gry będą takie, że okulary nakładasz i żyjesz w tych metaversach. Już te metaversy powstają, światy, gdzie tam jak chodzisz na randki, spotkania, robisz zakupy i tam masz jakieś swoje konto i tam prowadzisz jakieś rozmowy z ludźmi, którzy są też to podłączeni. No jestem w stanie sobie wyobrazić, że będą ludzie, którzy będą całe dnie siedzieli przed komputerem z jakimiś okularami i tam gdzieś z jedzeniem obok podstawionym i będą żyli w tym metaversie, punkty zdobywali i gdzieś tam, wiesz, z chipami w mózgach i żeby tam u AI wiesz, komunikowało się z nim nie poprzez pisanie w telefonie, ale poprzez wysyłanie tam impulsów Tak, tak, tak. elektromagnetycznych w Mhm. myślach, nie? I to Mhm, będą mhm. odpowiedzi szły, wiesz, szybko i tacy, wiesz, pół bioroboci będą chodzić po ulicy, nie? Więc to też w jakiś sposób pójdzie w tym kierunku. No i chyba to jest taka ścieżka ewolucji, że po prostu ludzkość się będzie rozjeżdżała w różne strony. Jedni będą szli w kierunku tej organicznej świadomości, wewnętrznego, duchowego przebudzenia i połączenia się z duszą, wyższą jaźnią, taką czysto organiczną jakby ścieżką, a inni będą bardziej szli w kierunku właśnie tutaj technologiczno, wiesz, no technologicznym, nie? I no co zrobisz? No to każdy tutaj sam wybiera, nie? Mhm. I kwestia, żeby się tutaj samemu odnaleźć w tym, i iść w takim kierunku, jakim czujemy, nie? I generalnie, i żeby dbać o swój dobrostan, wiesz, psychiczny, fizyczny, emocjonalny i życiowy generalnie, żeby mieć fajnie poukładane wszystko, nie? W swoim życiu. Tak, tak. No też to widzę. Ja też to widzę nawet, wiesz, na zasadzie takim w tej chwili już powoli, wiesz, mieszkanie w mieście, a mieszkanie na wsi. No Że właśnie. już tutaj się zaczyna Mhm. mocno to rozdzielać. Ja widzę ten rozdział. Ja widzę też po sobie, jak coraz trudniej jest mi przebywać w mieście przez dłuższy czas.
że ja wiesz, że ja się czuję przebodźcowana i ja już chcę wracać, wiesz, do siebie i sobie na trawce pochodzić, z drzewami porozmawiać. I wolę to niż iść do kina, czy tam na kolejną imprezę, czy nie wiem, do kolejnej restauracji, czy coś takiego. No, ciekawa jestem, jak to będzie, czy uda się gdzieś pozostawić taką przestrzeń, w której nie trzeba się opowiadać w 100%. Bo ja też w ogóle jestem taką osobą, która gdzieś zawsze, jak miała wybór, na przykład, nie wiem, jedna część klasy była na przykład za jednym, a druga część za drugim, wiesz, w takiej kontraście, to ja zawsze się opowiadałam, że ja nie będę w to wchodzić. Ja jakby cenię i to, i to. I na ile będziemy w stanie, myślę, że to też po prostu kwestia wyboru. No właśnie, że jeżeli ja chcę, to mam wybór, to sobie jadę do miasta. A jeżeli Mhm, nie, tak. i albo korzystam z tego AI-a, tak? Ale też nie jest to wyznacznik mój, że to też nie jest coś, co mnie określa, nie? A jak chcę, to sobie wracam na wieś, do drzew i sobie idę do AI-a pod tytułem wierzba na przykład, nie? No właśnie, to też Która jest. mi tutaj mówi dużo rzeczy, albo jakieś inne ptaszki. Więc to mnie zastanawia po prostu, na ile też będziemy w stanie sobie tutaj manewrować. Myślę, że to też kwestia od świadomości też zależy, nie? Natomiast widzę, jak coraz trudniej mi jest po Mhm, prostu w tym i coraz na przykład mniej czasu jestem w stanie przed komputerem siedzieć. Że po prostu to mi mhm. samo gdzieś wybija i mówi chociaż wiesz, jakaś przerwa i tak dalej, nie? Tak, i wiesz co, ja myślę, że to też do tego dąży, że jednak ta cała technologia przyspiesza ewolucję tej organicznej świadomości. No bo Mhm, załóżmy, że mhm, mamy przykład człowieka, który, tak symbolicznie to mówię, żeby też jakby też tak skontrastować to, właśnie ma tam coś powszczepiane w ten mózg i na przykład jest w stanie rozmawiać z kimś z innego kraju, nie znając języka, bo na bieżąco mu to jakby konwertuje w mózgu ten język na jego własny, tam nie wiem, mhm. hiszpański na polski. Tak, I wiesz, tak. jest w stanie sobie po całym świecie jeździć, tam gdzieś do Eskimosów nawet pojechać i sobie z Mhm, nimi gadać. Czy jest w stanie, właśnie mając dostęp do tej inteligencji sztucznej poprzez te właśnie samo myślenie, nie musi pisać, jest w stanie coś tam odpowiadać na pewne rzeczy, czy pewne tematy gdzieś tam w towarzystwie poruszać. I to wygląda, że będzie osobą jakąś mega, wiesz, elokwentną, że wie wszystko, to siłą rzeczy ten drugi biegun, ta organiczna świadomość będzie musiała za tym nadążyć i tak wyewoluować, żeby też na tym poziomie być, czyli wiesz, pojawi mhm, się telepatia jako mhm, komunikacja poza językami, na przykład, nie? Pojawi się dostęp do tej takiej wiedzy wewnętrznej, gdzie będziemy mogli też tam sobie po prostu ściągać wiedzę tam z tych zapisów energetycznych, holograficznych. Więc mi się wydaje, że właśnie ta technologia przyspieszy tą ewolucję mhm, świadomości organicznej, nie? I ja tak też mhm, na to patrzę, na swój pobyt na Ziemi, wiesz, że jako dusza też się wcieliłem, praktycznie urodziliśmy się w tych latach, gdzie powoli się zaczynał ten postęp tutaj informatyczny, czyli te komputery pierwsze powstawały, tam mhm, potem mhm, Amiga, Atari, te pecety, później internet powstał, te smartfony, teraz mamy AI, to też ja tak z perspektywy jakby swojej przygody na Ziemi, też na to patrzę w ten sposób, że też między innymi po to jestem w tych czasach, oczywiście oprócz tego, że te narzędzia dają mi możliwość jakby komunikowania się ze światem i przekazywania też swojej wiedzy i jakby tam inspirowania czy wpływania na świadomość zbiorową, no bo nie było lepszych czasów, żeby to robić, bo sobie nagrywasz na przykład filmik i wiesz, w tej samej chwili ktoś na jakichś tam wyspach tropikalnych ciebie ogląda, nie? mhm, Jak go mhm, publikujesz. mhm, No, to jest w ogóle już kosmos jakiś, nie? Ale z drugiej strony też jest fajnie sobie podoświadczać, żeby zobaczyć, czym to jest, czym jest internet, wiesz, z takim balansem i umiarem, czym to AI jest, nie? Skoro tu już jesteś, skoro to
powstaje teraz, no to też, wiesz, dotknij tego, skorzystaj, ale po prostu w taki sposób no, rozsądny, bezpieczny i wynieś z tego dla siebie to, co jest wartościowe, tak jak to się robi z internetem, nie? Czy właśnie z tego typu narzędziami, nie? Więc też na to patrzę, żeby tutaj sobie tak iść przez życie. No i jeszcze ta sprawa, co poruszyłaś trochę wcześniej, ale mi się przypomniało to. Te fake newsy wszystkie generowane przez AI, dałaś przykład z tą taką rozmową, że ktoś wygeneruje obraz ciebie i że coś tam pyta, żeby, nie wiem, pieniądze pożyczyć czy coś, albo jakieś będą fake newsy ze świata polityki, to też, jeżeli patrzymy na to z tej perspektywy, czy to może jakoś przyspieszyć ewolucję zbiorowej świadomości i czy w tym zagrożeniu jest jakaś szansa, to być może to wszystko spowoduje, że w nas się to czucie odpali na zupełnie wyższym już poziomie, nastąpi jakieś przebudzenie jasno też widzenia z poziomu, wiesz, trzeciego oka, że będziemy widzieć światy energii, żeby po prostu widzieć jakiś filmik, czy jak ktoś występuje, widzieć, czy to jest żywe, czy to jest sztuczne, czy ma tą energię, wiesz, taką życia, i jakie są w tym też, wiesz, emocje, kolory, jaka jest w sensie intencja ukryta, czy jest to manipulacja, czy jest to jakiś szczery tam przekaz z serca płynący, może to spowoduje, że jako ludzkość dojdziemy na początku do takiego pierw zagubienia, że się będziemy nie mogli w tym odnaleźć i będzie to tworzyło jakieś takie problemy różne, że w końcu ta świadomość zbiorowa będzie musiała tak wyewoluować, żeby sobie z tym poradzić, żeby przez to przejść, nie? No i pewne tutaj się jakieś dary, potencjały w nas obudzą, że będziemy w stanie, wiesz, samo to, że to tak nawet na logikę, bez tych takich darów wewnętrznych, że jeżeli internet będzie tym zalewany coraz bardziej, to pewien wyrobi w człowieku, będzie musiało wyrobić nawyk, że ta odległość między bodźcem a reakcją się zwiększy. Będzie najpierw to, że zwątpienie, ok, obejrzę to, ale to może być jakaś pułapka fake news, czy tam jakieś wygenerowane coś, więc nie wchodzę w to, nie mam zdania na początku, nie odpalam emocji, tylko się temu przyglądam. I właśnie i to też będzie pewien poziom już świadomości inny i pewien rozwój nastąpi, że będziemy już mniej tymi osobami reaktywnymi w sobie, którymi byliśmy do tej pory, nie? Więc tutaj, wiesz, być może wszystko jest po to, żeby te kolejne warstwy świadomości w nas się otwierały, nie? I tutaj kwestia, żeby po prostu iść w tym kierunku i się nastawić na swój rozwój poprzez właśnie też te wszystkie tutaj jakieś wyzwania czy problemy, nie? Więc może tak to wygląda. Tak, no i dla mnie to też jest o tym, no właśnie, cały czas o tym powrocie do siebie, uczenia się tego Mhm. powrotu do siebie, sprawdzania non-stop. Aha, bo też tak jak widzę po sobie, to zresztą tak jak też się mówi, że jakby my tutaj dużo zapominamy, tak, że my tutaj jesteśmy głównie od zapominania i coraz częściej sobie przypominać, kim jestem tak naprawdę, co ja tutaj robię, gdzie jest ta sprawczość, gdzie jest ten twórca, gdzie jest ten Bóg, który jest gdzieś tam wewnątrz. Mm, No i to traktować jako taki kompas. A ja się chciałam jeszcze zapytać, bo myślę, że to może być ciekawe, na ile można sobie według Ciebie wypracować taką strategię wewnętrzną, czy no właśnie, bo też to, co mówiłeś o tym Juventusie, nie? Czy tam o, no bo to Mhm. może dotyczyć wszystkiego, polityki, nie wiem, triggerów jakichkolwiek. em, no właśnie, jak ty sobie wypracowałeś tego neutralnego obserwatora w tym wszystkim? Jaka była twoja Mhm. droga w tym? No bo powiedzmy, jest sobie taka osoba, która jest też fanem Juventusu, no ale ona się ekscytuje tutaj albo dołuje, kiedy to się gdzieś tam wydarza. Mam kolegę Mm, takiego, którego bardzo pozdrawiam serdecznie, Michała, fan Milanu, AC Milan, to właśnie on jest A właśnie to, taki to tuty drużyna mocno. przeciwna, tak? Że tak, tak? Tak, tak, Okej. tak, tak. No właśnie, no i tutaj, jak to gdzieś tam u ciebie było, jak to, jakie na przykład konkretne Mhm. narzędzia, czy co gdzieś tam spowodowało, że ty jesteś w stanie się zdystansować od tego? Tak, tak. Milan jest drużyną przeciwną, ale jesteśmy też w bastionie obrońców Ligi Włoskiej, bo teraz włoska piłka kryzys przeżywa, jeśli chodzi o Europę, w sensie
Okej. struktury też jakby finansów, tam jakby są o wiele mniejsze pieniądze, bez kryzys i jakby ta piłka europejska odjeżdża tutaj włoskiej, no i my właśnie tutaj mamy ten język porozumienia poprzez właśnie to, że w tym bastionie jesteśmy obrońców włoskiej Mhm. piłki też, nie? Tak pół żartem, pół serio. Wiesz co, jak to sobie wypracowałem? To wiesz, ja zacząłem mniej więcej 2010 nad swoją świadomością pracować, nie? I tutaj te, wiesz, książki Eckharta Tolle głównie, Potęga teraźniejszości. No i jak zaczynasz praktykować tą wiedzę i idziesz w kierunku samoobserwacji, takiej też rozpoznania pewnych mechanizmów w sobie na poziomie, wiesz, myślenia, emocji, czy generalnie jakby odkrycia tego, że myśli nie są tobą, że myśli są pewnymi, po prostu są myślami, płyną sobie, są strukturami pewnymi, które są. Tak samo, wiesz, uczysz się relacji z własnymi emocjami, czyli jakby już nad tym utrzymywaniem oporu pracujesz, żeby oporu nie było, żeby też jakby czuć emocje i wiesz, i te lata lecą i nad tym wszystkim pracujesz, no to siłą rzeczy wtedy w człowieku taki pewien dystans, czy może przestrzeń to jest lepsze słowo, bo dystans jest takie, dystans też ma często takie słowo, znaczenie negatywne, że dystans to jak Mhm. coś zimnego, chłodnego, dystansujesz się, nie? Ale taka właśnie przestrzeń, tak się rozwija, taka miękka przestrzeń świadomości, gdzie no z biegiem czasu zaczynasz po prostu inaczej funkcjonować. Wiesz, inaczej do swoich myśli podchodzisz, nawet jak są takie Mhm. trudne. Inaczej zaczynasz reagować na pewne jakieś informacje, instrukcje przychodzące z zewnątrz, zdarzenia, postawy i generalnie rozwijasz się z tym. No i wtedy jak na bieżąco w międzyczasie, wiesz, sobie oglądasz te mecze cały czas, no to siłą rzeczy ta zmiana też tutaj zachodzi na tym poziomie, no bo już nie jesteś w stanie funkcjonować po staremu, nie? Więc tutaj, wiesz, to też się teraz przekłada na politykę, nie? Jak patrzę, przypuśćmy, czy w ogóle na świat, na scenę tutaj światową, tam z różnych jakichś perspektyw geopolitycznych, gospodarczych, jakichś tam, wiesz, też różnych tutaj tarć, różnych obozów, polaryzacji, to jest w świecie tego teraz pełno, nie? Bo wiesz, generalnie tam napięcie jest bardzo duże w świecie obecnie na poziomie tutaj takim struktur systemowych, no to właśnie, wiesz, siłą rzeczy, jak w sobie nad tym pracujesz, jeżeli się w sobie zdołasz w pewien sposób uwolnić czy rozszerzyć na poziomie właśnie relacji z własnymi myślami, emocjami w ten sposób, że jakby już one tobą nie rządzą, tylko jesteś takim świadomym twórcą i sobie używasz tych myśli czy tam emocji jak chcesz. Oczywiście nie mówię, że mi to się udaje tam jakoś, wiesz, super świetnie, bo to też są, wiesz, sinusoidy różne i tam jakieś cykle, pętle, Mhm. powroty do punktu wyjścia, wiesz, na wielu poziomach, nie? Czy momenty zapomnienia Mhm. głębszego, ale mimo wszystko ta świadomość tak spiralnie z roku na rok sobie ewoluuje i się wznosi. No to bardzo widać, nie? I no to potem jak już gdziekolwiek uwagę rzucisz na zewnątrz, na jakieś takie, wiesz, dziedziny życia, no to już patrzysz z tego poziomu świadomości, który w tobie, wiesz, dojrzał się, otworzył, nie? Z czymkolwiek się borykasz w swoim życiu, z jakimiś trudnościami, to też jest jakiś pewien taki obszar, pewne lustro, no to znowu na to patrzysz z tego już takiego poziomu, nie? Raz to Mhm. wychodzi lepiej, raz gorzej, wiadomo, ale jak jesteś otwarty i czujny i wiesz, że nawet jeżeli wychodzi gorzej, że jakby jest to takie zaangażowanie znowu emocjonalno-mentalne i ta siła bezwładności w tym duża i nie idzie nic z tym zrobić, no to znowu jak masz już tą świadomość rozwiniętą, to nie ma tego nawyku wejścia w walkę, opór, tylko jest ten nawyk, no taka wewnętrzna mądrość, ja to nazywam, żeby każdą taką rzecz, każde doświadczenie wykorzystać jako okazję do rozwoju, żeby pogłębić się w tym, nie? I tu jak takie coś masz w sobie wypracowane, jako nawyk pewien, że po prostu tu już z automatu tak na to patrzysz, nie? To też wymaga pewnie czasu, praktyki. No to jak tu sobie wypracujesz, no to już siłą rzeczy na starcie się inaczej nastawiasz, inaczej patrzysz, inaczej do tego podchodzisz, inaczej się zachowujesz, inaczej reagujesz, co innego widzisz w ogóle w tym wszystkim, co się dzieje. I wiesz, idziesz sobie przez życie, te lata lecą, miesiące tam mijają no i ta zmiana zachodzi, nie? Więc no ja tak sobie z tym radzę poprzez tutaj taką no, wewnętrzną introspekcję. Zapraszam do komentarzy, lajkowania i subskrypcji kanału. Dziękuję za uwagę.